Cześć, witamy w Exito TV, ja jestem Wojtek, zapraszam na Pudło Fakty. W tym odcinku będziemy mieli coś ciekawego i coś dla fanów w skali 1 do 48. To są samoloty P-40N Warhawk w dwóch wariantach pudełkowych. Różnią się malowaniami i teatrem działań, natomiast same modele to jest ramka pakowana przez Hobby 2000, którą wyprodukowała Hasegawa. Także na pewno będzie interesująco, bo Hasegawa słynie z tego, że wydaje bardzo dobre modele, ale czasami mają delikatne wady i różnego rodzaju swoje problemy. Zobaczmy, co jest w pudełku. I pierwsza ramka w naszych rękach to ramka, na której mamy część kadłuba. Mamy też elementy kokpitu. Tutaj są boczne panele, czyli tutaj burty. Tutaj mamy podłogę. Od razu warto zwrócić uwagę, że podłoga ma odpowiedni kształt, jest wyoblona, nie jest płaska. Tak powinno być, tak było w prawdziwym samolocie. Jeśli chodzi o całą resztę tutaj elementów, to trochę też osłon wnęk podwozia. Mamy tu, tutaj mamy żaluzje przy silniku. One są odlane w wersji otwartej, więc jeżeli byśmy chcieli je zamknąć, to trochę nas tutaj pracy czeka. Z tyłu na ramce tu widzimy wnęki kół podwozia. Wydaje się, że są odpowiednio głębokie. Myślę, że spokojnie tutaj, jeżeli byśmy przeprowadzili taki eksperyment myślowy, to koło by się w nich zmieściło, jeżeli byśmy je chcieli zamknąć. Trochę tutaj możemy zbliżyć, żebyśmy zobaczyli dokładniej te detale, chociażby na burtach kokpitu. Hasegawa jest specyficzną firmą, ona lubi traktować kokpity trochę po macoszemu, natomiast tutaj nie ma im czego zarzucić zupełnie. Te detale na burtach są bardzo ładne, jak na skalę 1 do 48, moim zdaniem wystarczające. Zawsze można to sobie troszeczkę ulepszyć, oczywiście. Tutaj mamy trochę detalu podłogi w kokpicie, też będzie co podkreślać łoszem. Jeżeli chodzi o drugą stronę, nawet na tym zbliżeniu, jeżeli to odwrócimy, tutaj zobaczymy sobie detale wnęk. Śladów po wypychaczach nie będzie widać, tu nie ma się przejmować czym, że jest tak troszeczkę goło, ponieważ i tak to wszystko będzie zakryte dodatkowymi częściami, elementami kokpitu. Pierwsza ramka za nami. Na drugiej ramce mamy jedną dużą część, czyli płat. Tu możemy zaobserwować od razu, że powierzchnie sterowe są w pozycji neutralnej i jako jedna część razem z płatem odlane. No więc jeśli chcemy coś tutaj zmienić, czeka nas przeprawa z piłką. Tutaj widzimy, są miejsca na inserty w zależności od wersji. Już o wnękach nie mówię, bo widzieliśmy je na poprzedniej ramce. Natomiast tutaj od tej strony trzeba wkleić panele krawędzi natarcia z karabinami maszynowymi. Były 3 albo 4 w zależności od wersji. Akurat tutaj będą 3, to zobaczymy na następnych ramkach. Nie można też nic zarzucić, jest bardzo ładnie to odlane czysto. Te linie podziału są bardzo ostre, natomiast nie ma nitów. Jeżeli ktoś liczył na nitowanie wszystkich powierzchni, no to będzie to musiał wykonać we własnym zakresie, odkurzyć troszeczkę nitowadło i wtedy na pewno jeszcze więcej ta miniatura zyska. Tutaj jest górna powierzchnia skrzydeł oraz stateczniki, ster kierunku. Tutaj też widać te miejsca, w które wkleimy elementy krawędzi natarcia z karabinami, też górna część powierzchni sterowych. Jest troszeczkę kołków mocujących, co prawda bardzo niewielkich. One nam spozycjonują te dwie połówki, ale trzeba będzie na pewno zachować odpowiednią ostrożność, żeby nam to wszystko się ładnie zgodziło i nie musieliśmy potem nic szlifować. Teraz czas na ramki troszkę mniejsze, to są te ramki, nazwijmy to, pod konkretne wersje, bo Hasegawa bardzo lubi robić to w formie takich małych rameczek dodawanych do zestawu w zależności od jego wersji. Tutaj mamy miejsce za pilotem, też bardzo charakterystyczne. Tutaj jeszcze nie było tych takich panoramicznych szyb, które dawały szersze pole widzenia. Tu mamy gruć tylną, do której mocujemy fotel pilota, który widzimy tutaj. Żadnych pasów
pilota na tym fotelu odlanych nie ma, części fototrawionych, które miałyby je imitować, też nie ma, więc jesteśmy troszeczkę tutaj zdani na siebie. I to była pierwsza z tych ramek dodatkowych. I kolejna mała ramka zależna od wersji, ta ramka, o której mówiłem, z tymi wsadami, czyli tutaj te krawędzie natarcia z 3 karabinami maszynowymi. Im odpowiadają te panele, które mają tylko 3 otwory, z których wylatują łuski z karabinów maszynowych, co jest oczywiście zrozumiałe. Kolejna ramka, to już z tych małych pojedynczych ramek ostatnia. Tutaj mamy ogon z bardzo dużym tutaj klockiem, który pozycjonuje to w kadłubie i sprawia, że całe połączenie będzie na pewno bardzo mocne. Nic nam się nie utrąci w modelu przypadkiem podczas dalszej budowy. Mamy też 2 warianty tablicy instrumentów. Tak jak widać, sporo tutaj jest detali. Można jeszcze delikatnie spróbować to zbliżyć. Powinno być widać do pewnego momentu nawet indeksy w zegarach. Także po naklejeniu kalkomanii albo nawet po samym pomalowaniu będzie można osiągnąć tutaj bardzo dobry, bardzo realistyczny efekt, ale troszeczkę będzie trzeba do tego się przyłożyć. Tutaj jest taka, można powiedzieć, bateria, bo to kolejne drzewko. Ta ramka jest zwielokrotniona. Mamy tutaj koło podwozia, więc to raczej zrozumiałe. Jeśli chodzi o same elementy podwozia, to na górze widać jeden rodzaj kołpaka, ten kryty. A jak odwrócimy ramkę, akurat tak to Hasegawa rozwiązała. Mamy wariant kołpaka ze szprychami, także możemy tutaj zrobić maszynę taką albo taką, w zależności od tego, jak będziemy nawet chcieli, ponieważ często też te kołpaki były tak dość, można powiedzieć, luźno wymieniane między samolotami, w zależności od tego, jakie akurat opony, jakie akurat koła były dostępne. Nie jest tutaj to sztywną regułą. Tutaj mamy zbiornik odrzucany, bombę, kołpak śmigła, także też takie elementy, które są obowiązkowe w modelu samolotu. Druga część panelu to jest z pedałami Orczyka. Golenie podwozia nie jest źle, przesunięć nie ma, nadlewek nie ma, ślady po wypychaczach umiejscowione, także albo nie będzie ich widać, albo poza w ogóle miejscem, gdzie będziemy mocować daną część i będzie to przeszkadzało. 2 rodzaje wlotów powietrza, także sporo tutaj mamy możliwości konfiguracji tych warhołków. I na sam koniec ramka przezroczysta, jak widać bardzo przejrzysta, nie można mieć tu żadnych uwag. Widać też, jak ładnie światło się odbija w tych elementach, także żadnych skaz, żadnych wewnętrznych jakichś takich brudów czy źle odlanych elementów. Nic, tylko montować. Jak widać, owiewka jest rozdzielona na 3 części, czyli na wiatrochron, część stałą z tyłu i tą część ruchomą, więc można ją otworzyć, można ją przykleić zamkniętą, oraz też elementy przezroczyste do wszelakiego rodzaju świateł pozycyjnych, reflektorów podwozia. Także tu też wystarczy tylko jakiś transparentny kolor, mówiąc potocznie, kapnąć i będziemy mieli bardzo dobry, realistyczny efekt. Jeszcze mamy taką jedną mikroramkę, to są słynne czapeczki z tworzywa, żeby można osiągnąć kręcące się śmigiełko. Wszystko w takim razie zgodnie ze sztuką modelarską. Przechodzimy do instrukcji i do kalkomanii. Instrukcje sobie zrobimy jedna po drugiej, bo w zestawach różnica jest tylko w malowaniach i tylko w kalkomaniach. Przechodzimy do instrukcji. Instrukcje na dużym formacie A3, z tego co widzę, bo to jeszcze jest rozkładana sprawa. Tu diagram z częściami, maski. Troszeczkę za ciemno wydrukowany rzut górny. Ten olive drab tutaj wcale nie wynika z naszych ustawień. Tak ciemny, właściwie prawie czarny. Tak to jest wydrukowane. Faktem jest, że nawet na żywo nie bardzo tutaj można się dopatrzeć, czy linii podziału, czy w ogóle kolorów, mimo że są tutaj 2 kolory. Tutaj jest taki szaro-brązowy i oliwkowo-zielony. Musicie mi uwierzyć na słowo, że tak faktycznie jest. Zresztą można sobie potem sprawdzić po tutaj odniesieniach literowych. Mamy oczywiście tabelkę z kolorami, bardzo bogatą. Tutaj wielu producentów. W sumie wszystkie najpopularniejsze serie farb są podane. W instrukcji
klasycznie dla i z jednej strony Hasegawy i też dość klasycznie dla Hobby 2000, ten słynny, jak ja to mówię, strumień świadomości podczas montażu. Nie są te etapy kolejne jakoś wyraźnie oddzielone żadnymi tutaj ramkami, żadnymi obwiedniami, więc to wszystko zlewa się w taką jedną wielką sesję montażu modelu. Natomiast da się bez problemu oczywiście tutaj wszystkiego, nawet nie tyle domyślić, da się wszystko wyczytać. Podane są też kolory w kokpicie do pomalowania konkretnych detali, rozpiska kalkomanii, do nich przejdziemy za momencik. Jeżeli coś trzeba zrobić w jakimś wariancie, to też jest tutaj podane. Tu akurat podane jest, że koła powinny być z tym zakrytym kołpakiem, z tym nieszprychowym. Natomiast oczywiście jest, jeżeli chcielibyśmy coś zmienić, albo mamy źródła, które mówią inaczej, albo w ogóle chcemy wykonać innego Warhawka, to też mamy na to możliwości, bo mamy do tego części. Generalnie jest to wszystko czytelne, chociaż ja nie przepadam za tego rodzaju instrukcjami, ale mamy jedną stronę, więc można sobie to gdzieś też przypiąć na naszym warsztacie, na stole roboczym i mieć w wygodnym miejscu, żeby rzucić sobie na to okiem. Tutaj mamy profile. No i tak jak mówiłem, ta seria tych modeli jest troszeczkę nieszczęśliwie, jeżeli chodzi o instrukcję, wydrukowana, bo tu też jest olive drab, ale właściwie coś widać, gdzie na tej białym ogonie, tutaj już zanikają wszystkie linie podziału, ewentualne detale. Można pod bardzo, bardzo ostrym światłem czegoś się dopatrzeć, natomiast też i barwa jest, mam wrażenie, nieodpowiadająca nawet w przybliżeniu olive drab. Ten samolot dla odmiany można powiedzieć, że powinien być srebrny, można też powiedzieć, że powinien być szary, no jednak oczywiście srebrny, żartuję. Natomiast dlaczego akurat wybrano taką jednostkę, czyli 49. Grupę myśliwców? To jest znana grupa, która stacjonowała najpierw na Filipinach, potem została przeniesiona na Nową Gwineę. Tutaj zresztą mamy maszyny z obu teatrów działań. Sporo tam było znanych osobistości, aczkolwiek tych dwóch asów, taka troszeczkę jest może, można powiedzieć, druga linia. Najbardziej znani latali jednak na późniejszych samolotach, które były w jednostce, czyli P-38G Lightningach. To jeśli chodzi o instrukcję, tyle. Tutaj mamy kalkomanię, arkusik z kalkomaniami, wydrukowany przez kartograf, także można być pewnym, że wszystko się bardzo dobrze ułoży, że nie będzie też żadnych przesunięć. Zresztą, tak jak widać, wszystko jest bardzo elegancko wydrukowane. Można mieć też pewność, że tego filmu, na który jest nakładana farba, będzie tylko tyle, ile jest to niezbędnie konieczne. Można też zobaczyć, tutaj mamy kalkomanię na panel instrumentów. Nie jest to mój ulubiony styl kalkomanii na panel instrumentów. Jakoś bardziej jestem przekonany do tych, które drukują tylko indeksy zegarów w białym kolorze i to nakładamy na pomalowaną przez siebie tablicę. Mam wrażenie, że da się wtedy uzyskać większą głębię i nawet czasem wygląda to lepiej niż niektóre tablice fototrawione z przyklejonymi z tyłu kliszami. Druga instrukcja, drugi zestaw, numer 48002, tamten był 001. To są Warhawki, które latały, jak tutaj w tym skrócie możemy zobaczyć, nad Chinami, Birmą i Indiami. Także daleki wschód. Tutaj też jest bardzo ciemny rzut od góry. Też musicie mi uwierzyć, że na krawędzi natarcia i krawędzi spływu są plamy w innym kolorze niż cała reszta skrzydła. Niestety nie jesteśmy w stanie tego uchwycić w żaden sposób. No troszeczkę tutaj widać ten ślad, ale tu nie wyszło. Co tu dużo mówić. W środku dokładnie to samo, co w tamtej instrukcji, więc przechodzimy do malowań. Klasycznie dwa malowania. Tutaj z początku roku 1944 roku maszyna z Indii, druga maszyna też jest z Indii, tylko późniejszy okres, inna jednostka. Tutaj charakterystyczna czaszka na okapotowaniu silnika. Te czaszki w ramach tej jednostki były różne dla każdej maszyny. To nie było tak, że oni mieli jeden wzór, także można sobie całą właśnie taką jednostkę z Warhawków zrobić i każda będzie troszeczkę inna. Te czaszki były raczej nie mniejsze niż ta, natomiast zdarzały się też trochę większe, chociaż ona już wypełnia bardzo dużą część nosa maszyny. To też ma być kolor olive drab. Nie jest to takie oczywiste. Tutaj bardziej wygląda jak bardzo taki ciemno-czarno-zielony wręcz.
I druga maszyna, Indie, maj 1944 roku. Malowania są w obu przypadkach proste, dają pole do popisu. Można tu coś na pewno zmodulować, można też ładnie poobijać te maszyny. I jeszcze arkusik kalkomanii. Do tych malowań, jak widzimy, tutaj najwięcej miejsca zajmuje z jednej strony czaszka, z drugiej strony gwiazdy amerykańskie. Jeśli ktoś tutaj by się zastanawiał, to te przestrzenie, które są przeznaczone na rury wydechowe, nie są pokryte filmem. Nie trzeba tam będzie jakoś nożykiem robić bardzo skomplikowanej operacji ostrożnie, żeby nie naruszyć całej kalki. Powinno to się bardzo ładnie ułożyć. Być może coś trzeba będzie podciąć, ale to będzie można już zrobić na modelu bez większego trudu i kiedy już te kalki zostaną nasączone płynami i już bardzo ładnie się ułożą, bo w końcu to są kalki kartografa, one bardzo ładnie się układają i bardzo ładnie reagują na płyny. Jeżeli ktoś nigdy nie miał okazji ich układać, to tutaj śpieszę z taką informacją. To wsadzenie tam już rur wydechowych w przeznaczone otwory do montażu nie naruszą w żaden sposób tego bardzo ładnego malowania na nos. Tutaj możemy też zobaczyć tablicę przyrządów, taka sama jak na poprzednim arkusiku, tylko w troszeczkę innym miejscu. Trochę napisów eksploatacyjnych. Jak to u kartografa, wydrukowane są bez przesunięć, bardzo ładnie. Tego filmu jest absolutny minimum, tyle ile jest technologicznie wymagane. Także te kalkomanie nie wymagają też jakiegoś dużego docinania przed zanurzeniem ich w wodzie i nałożeniem na model. Zostały nam już tylko maski w tym modelu, o których też dwa słowa. I tu arkusik masek. Mamy maski do oszklenia od strony zewnętrznej, wewnętrznej, maski kół, maski tych małych, przezroczystych elementów, czyli wszystko, co nam potrzeba, żeby bez większego trudu pomalować maszynę. Nie to, żeby się nie dało oczywiście wykonać ich we własnym zakresie z na przykład żółtej taśmy maskującej Tamiya albo innego producenta, ale to nam oszczędzi trochę czasu, ułatwi sprawę, mimo że maski są z folii, więc one czasami się lubią odklejać na różnego rodzaju obłych powierzchniach, ale tutaj kabina jest na tyle poszatkowana ramami, że nie powinny takie rzeczy się dziać. Powinno się to wszystko ładnie przykleić i nie sprawić nam żadnych niespodzianek przy malowaniu, a te maski kończą elementy, które znajdujemy w pudełku Warhawków. Tak prezentuje się Warhawk z Hasegawy, wydany przez Hobby 2000 z nowymi malowaniami, dodatkowo z bonusami, o których mówiłem już troszkę wcześniej. Ciekawa propozycja, zwłaszcza że te modele nie były dostępne ostatnio jakoś bardzo, więc można się wyposażyć w takiego Warhawka. Można też oczywiście użyć innych kalkomanii i innych oznaczeń, a sam model bardzo przyjemny i na pewno sklejanie nie będzie jakąś wielką udręką. Tyle w tym odcinku Pudło Faktów. Pamiętajcie, żeby subskrybować, kliknąć dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia o naszych premierach od razu w momencie, jak pojawią się na YouTubie. Jeśli się podobało, łapka w górę, a my widzimy się w następnym odcinku. Cześć!